Siema, z tej strony Pycon, witam Was w nowym odcinku, w którym znajdzie się coś dla fanów Nike, dla fanów Jordana. Tak nie liczymy. Mamy sobie 3 pary, które w marcu pojawiły się i były dostępne do kupienia i zrobiły dość sporo szumu. Nie tylko tego dobrego. I dzisiaj z tej trójki wybiorę jedną parę butów, o której Wam opowiem troszeczkę więcej, a wy dajcie znać w komentarzach, które chcielibyście zobaczyć następne. Nie od dziś wiadomo, że producenci działają na naszych sentymentach i coraz częściej wyciągają archiwalne modele, bądź też archiwalne kolorystyki i serwują je nam za dość niemałe pieniądze, a przy okazji wciskając nam tym jakąś nową, ciekawą historyjkę i w sumie tak było z Air Maxami 1 z 1986 roku i ich pierwszą reedycją w 2023 roku z okazji Air Max Day. Gdy zobaczyłem zapowiedzi tego wydania, o którym zresztą też Wam mówiłem, raczej w formie ciekawostki jakoś w jakimś odcinku w zeszłym roku, bo już wtedy mogliśmy zobaczyć to wydanie, bo była zapowiedź na jednym ze Sneakers Live'ów w aplikacji Sneakers, była zapowiedź powrotu do oryginalnej sylwetki Air Maxów 1 z 1986 roku, które z kolei pojawiły się na rynku w 1987 roku i w których mieliśmy chodzić do dzisiaj, gdyby nie jeden mały mankament, który uniemożliwiał funkcjonowanie i chodzenie w tych butach przez dłuższy czas. Kilka szybkich faktów o Air Maxach 1 dla tych, którzy są tutaj pierwszy raz, którzy nie znają tego modelu, a tym bardziej zapraszam Was do obejrzenia poprzednich moich odcinków, w których to przekazuję dużo więcej informacji na temat butów niż tylko to, co usłyszycie teraz. Air Max 1 zostały zaprojektowane przez Tinkera Hatfielda, czyli najbardziej rozpoznawalnego projektanta butów, który do firmy Nike przyszedł w 1981 roku i początkowo pracował jako architekt. Centre Georges Pompidou. To właśnie ten budynek stanowił inspirację dla dość niespotykanej pod koniec lat 80. sylwetce Air Maxów 1, a to właśnie Centrum Paryskie Sztuki Współczesnej oraz Biblioteka Paryska stały się inspiracją dla tego projektu. To właśnie temu budynkowi zawdzięczamy widoczną poduszkę powietrzną w podeszwie tego modelu. Co ciekawe, Air Maxy 1 nie były pierwszym modelem zaprojektowanym przez Tinkera z widoczną poduchą. Przed nimi były właśnie Air Max Zero, które Nike przypomniało nam w 2015 roku i było to pierwsze wydanie tego modelu. Air Max 1 oficjalnie na rynku pojawiły się 26 marca 1987 roku i kosztowały $75. A jeśli już jesteśmy przy poduszce powietrznej, to za jej powstanie odpowiada Frank Marion Rudy, gość, który był naukowcem w NASA. Poduszka po raz pierwszy została wykorzystana w modelu Nike Air Tailwind w trakcie maratonu w Honolulu w 1978 roku. To właśnie dzięki modelowi Air Max 1 zaczęły się również współprace pomiędzy butikami i marką Nike. W 2002 roku mogliśmy zobaczyć pierwszą taką współpracę z butikiem Atmos i kultowe już Air Maxy 1 Atmos Safari, które miały swoją reedycję też przy okazji któregoś z Air Max Day. Dla mnie Air Max 1 to ten model, który można postawić obok Jordanów 1, Air Force'ów, obok Superstarów, jako ten ikoniczny model buta, od którego zaczyna się zbieranie butów, więc nie inaczej mogło być z tym wydaniem, które pojawiło się z okazji tegorocznego Air Max Day. A chciałem je mieć. Pierwsze zdjęcia, które zapowiadały to wydanie, nie były do końca przekonywujące. Też ze względu na to, co Nike ostatnio produkowało, jaką jakość produktów Nike mogliśmy dostać, były duże obawy, że te buty po prostu będą mega słabo wykonane, będą miały zły kształt. Na szczęście nie jest tak źle, o czym zaraz sami się przekonacie. Widzieliście birolika, widzieliście już buty, więc ja swoje gadanie zacznę od pudełka, bo pudełko przy okazji tego wydania zasługuje na kilka zdań, ze względu na to, że po pierwsze mamy tutaj wielkiego susza przezroczystego, które właśnie został przykryty folią, dzięki któremu możemy zajrzeć do środka pudełka. Dodatkowo znajdziemy to również tutaj, na ściance bocznej i mamy tutaj właśnie imitację samego systemu, samej poduchy powietrznej, którą znajdziemy w podeszwie buta. Nie wiem do końca, do czego ma nawiązywać sama kolorystyka tego pudełka, ponieważ mamy tu trochę takie zniszczone pudło, które kiedyś może było czerwone, albo na odwrót, może które
było czarne i które zaczęło się przedzierać i bardziej przypominać po tym wszystkim trochę te czerwone pudełka Nike, które znam do tej pory. Zawsze dodatkowo zmienione pudełko podbija wartość samego wydania, bo dzięki niemu wiemy, że dostajemy rzeczywiście coś lepszego. Choć nie zawsze, ale akurat w przypadku tego wydania trzeba tak powiedzieć. Jeżeli chodzi o same buty, ja się muszę przyznać, że jestem mega zafascynowany tym wydaniem. Czekałem na to, żeby nagrać dla Was ten odcinek, żeby mieć po prostu czyste, ładne buty, ale naprawdę nie mogę się doczekać, aż wskoczę w to wydanie, bo wygląda super. Naprawdę są dwie rzeczy, do których mogę się przyczepić. Naprawdę drobne rzeczy, o których zresztą Wam powiem, ale taki pierwszy odbiór tego wydania u mnie mega na plus. Zresztą nawet jak Wam je teraz tak pokazuję i widzę, jak one wyglądają, no to jest rakieta. Dla mnie jako starego gościa, który zbiera buty, takim idealnym Air Maxem 1 było wydanie Hoa, czyli oryginalna kolorystyka, która pojawiła się w 2005 roku w ramach History of Air i tam te jedynki były po prostu mega szybkie. Pamiętam, że miałem parę tych jedynek i pamiętam, że kupione nawet w nie jakimś takim super stanie, ale po prostu musiałem mieć te buty, wyglądały świetnie. Dobra, a teraz jeżeli chodzi o same buty, mamy tu do czynienia z Air Maxami jedynkami 1986 Big Bubble. I to właśnie Big Bubble jest tą najważniejszą rzeczą w tym wydaniu, czyli wielki system, który mamy tutaj. Nike, aby stworzyć to wydanie, posłużyło się skanami i tomografią komputerową, aby jak najlepiej odwzorować wielkość i ułożenie tej poduchy w nowym wydaniu Big Bubble. Powstaje nam tu pewnego rodzaju nieścisłość. Tu mamy do czynienia z butem, którego cholewka pochodzi z 1986 roku, a jak dobrze wszyscy wiemy, ja powiedziałem o tym już pewnie 40 razy w trakcie tego odcinka, że buty po Air Max 1 na rynku pojawiły się w 1987 roku, więc czemu? Skąd ta nieścisłość? O co chodzi? Są to buty, które zostały zlecone do produkcji rok przed ich premierą, przed ich oficjalną premierą w 1987 roku. Zostały one wyprodukowane, co ciekawe, w Korei Południowej. Gdy trafiły na rynek 26 marca 1987 roku, okazało się niestety, że budowa podeszw ze względu na możliwości technologiczne, na rozwiązania materiałowe, które były dostępne pod koniec lat 80., nie wytrzymywały normalnego użytkowania i podeszwa wokół systemu pękała. Zwyczajnie pękała, poduszka była zbyt duża, dochodziło to do zbyt dużych naprężeń w trakcie amortyzacji chodu i biegu w tej podeszwie, więc wszystko zaczynało pękać. To spowodowało, że Nike zdecydowało się na zmniejszenie samego systemu R, który znamy obecnie, który był dostępny przez ostatnie 30 kilka lat. Fajny powrót do przeszłości, a co ciekawe, jeżeli spojrzycie na wszystkie materiały historyczne, na wszystkie reklamy z 1987 roku, to właśnie w tych reklamach znajdziemy wydanie Big Bubble i może jest to rzecz, na którą wcześniej nie zwracaliście uwagi, ale właśnie w takich Air Maxach jedynkach mieliśmy chodzić od zawsze. Co ciekawe, nie jest znana liczba modeli, która pojawiła się na rynku w 1987 roku. Przewiduje się, że Nike wyprodukowało między 325 000 a 400 000 par modeli z Big Bubble, co w późniejszych latach spowodowało, że kolekcjonerzy dość mocno poszukiwali tych wydań i nie były one zbyt mocno łatwo dostępne. To, że dzisiaj chodzimy w Air Maxach jedynkach, jest o tyle ciekawe, że ten model nie spodobał się nikomu w Nike na samym początku. Ten model wręcz przeciwnie, chciano odciąć, nie chciano go produkować właśnie ze względu na to, że jego budowa wydawała się ludziom z Nike dość specyficzna, zbyt odważna i zbyt futurystyczna. Sam Tinker Hatfield w związku z tą nieprzychylnością zarządu Nike i działu finansowego co do jego projektu dość mocno obawiał się o swoją pracę. Główne właśnie elementy, które nie podobały się przeciwnikom tego modelu, to zbyt duża podeszwa, zbyt duży system i w ogóle, że ten system był widoczny, co z perspektywy czasu wydaje się zabawne, bo teraz jest to but ikona i bardzo dobrze, że ktoś jednak zdecydował się wtedy, żeby jednak tego pomysłu nie zaniechać i żeby wyprodukować Air Max 1, bo ciekawe, w czym chodzilibyśmy dzisiaj i jaki model z Nike przyczyniłby się do tak dużej popularności tej marki. Jeżeli chodzi o samego buta, nie różni się on zbyt wiele, jeżeli chodzi o poprzednie wydania Air Maxów, jeżeli chodzi o użycie materiałów i to, jak jest z ich jakością. Na tle pozostałych wydań z marca, te właśnie jedynki wypadają, wydaje mi się,
całkiem dobrze, na pewno dużo lepiej niż Jordany trójki. Może nie tak dobrze jak Jordany czwórki z Nike SB, ale to w kolejnych odcinkach, więc jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to zachęcam do kliknięcia tych dzwoneczków, wszystkich powiadomień, tak żeby być na bieżąco. Więc jeżeli chodzi o materiały, ani na plus, ani na minus, jest w porządku. Mamy tu do czynienia klasycznie z zamszem, mamy do czynienia z siateczką, ale największym plusem oczywiście tego wydania są detale i detale, które powodują, że ten but naprawdę wygląda tak, jakby wyciągnięto go z szafy z 1986 roku. I taką największą zmianą, która mi się rzuca w oczy, to inna budowa języka. Tutaj mamy do czynienia z językiem, na którym naszyto metkę z logówką Nike. Powoduje to, że ten produkt rzeczywiście wygląda tak jak 37 lat temu. Dodatkowymi detalami są rozmiar, który jest nadrukowany na wewnętrznej części wkładki. Dodatkowo znajdziemy tu również metkę, na której znajduje się informacja o tym, gdzie buty zostały wyprodukowane. Poza tym mamy do czynienia z klasyczną wkładką, która wyjątkowo ma kolor czerwony. Nie spotkałem się jeszcze, szczerze mówiąc, z takim. Mamy miejsce na arch support, którego niestety nie dołączono. Miałem wam powiedzieć, co mi się nie podoba, bo ogólnie podoba mi się wszystko. Przede wszystkim podoba mi się kształt, bo jest rakieta. No to ja się cały czas pozasłaniam, żeby mnie kamera nie łapała, ale jak widzicie, no jest rakieta, no. Ten czubek buta wygląda ekstra i co ciekawe, wygląda całkiem w porządku w obu butach z jednej pary. Ja się tutaj chowam. Jak widzicie, no kurczę, no jest spoko. Jedyna rzecz, jeżeli przyjrzycie się temu, jak zostały uszyte przody tego buta, no to widzicie, że oba te buty wyglądają troszeczkę inaczej. Niewielka różnica. Jeden but jest nieco bardziej kwadratowy w tym szyciu na samym czubie. I serio, to jest jedyna rzecz. Poza tym jest mega w porządku, jest ładnie uszyte, jeżeli chodzi o pozostałe elementy. Materiał jest ok. Nie widać kleju, co często mówię, jeżeli chodzi o nowe wydania Nike, że o, tu mamy klej. Tu naprawdę ten klej jest mało widoczny i rzeczywiście jest to całkiem niezłej jakości but. Nie wiem, czy wart 750 zł. Może przez pryzmat retra, pierwszego wydania retro tego modelu, może tak, aczkolwiek wydaje mi się, że buty nie osiągają jakichś mega wysokich cen na rynku wtórnym. Nike już zapowiada, że tych modeli Air Max 1 w sylwetce podeszwy z 1986 roku, Big Bubble, pojawi się więcej, ale myślę, że Nike, znając jak wygląda u nich cykl życia produktu, myślę, że jeszcze zdążymy znudzić się Air Maxami 1 Big Bubble. Oczywiście czekamy na pierwsze wydanie kolaboracyjne, na pierwszą współpracę, bo jest chyba to dobra okazja, żeby znowu wzbudzić wśród kolekcjonerów, wśród miłośników butów miłość do Air Maxów 1, która wydaje mi się, że na przestrzeni ostatnich lat nieco zniknęła na rzecz nieco starszych wydań, takich jak właśnie Dunki, Jordany 1, Adidasy Forum, New Balance 550. Gdzieś te retro biegówki zniknęły. Dodatkowo nie jest tajemnicą, że Nike szykuje pozostałe wersje kolorystyczne OG z 1987 roku właśnie na podeszwie Big Bubble, więc jeżeli nie udało wam się złapać tych, albo jeżeli chcielibyście mieć cały komplet, to będzie ku temu niezła okazja, o czym na pewno będę was informował. Dajcie znać, czy podoba wam się ta sylwetka i czy jesteście raczej zwolennikami retro biegówek, czy jednak styl retro basketowy jest bliższy waszemu sercu. A w związku z retro basketem to mam dla was dwie pary, o których będę przygotowywał odcinek. Dajcie znać, czy wolicie czwórki czy trójki, czy może właśnie przy okazji tego, że w końcu są to produkty spod linii Jordana, a można opowiedzieć o nich w jednym odcinku. Tak czy inaczej czekam na wasze komentarze i widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia, cześć!